Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike! Dzisiaj zajmiemy się tematem, który nieco ostatnio może przycichł, ale wciąż przy niektórych grach toczy się o nim zakorzała dyskusja, a mianowicie o adapterach do konsol pozwalających grać na myszkach i klawiaturach. W internecie jest cała masa zarówno zwolenników takich urządzeń, którzy twierdzą, że właśnie pomogło im się w łatwy sposób przesiąść z PC-ów, jak i ich przeciwników, którzy wprost twierdzą, że to są po prostu cheaty. Pytanie, jak jest naprawdę? Znacie mnie, drodzy widzowie, zrobiłem w tym temacie stosowny research, zbadałem jak działają takie urządzenia, czy można je uznać za cheaty i na to pytanie odpowiem wam w dalszej części materiału. Zapraszam. Na początek powiedzmy sobie, czym tak naprawdę są wspomniane już adaptery do konsol i jak w ogóle działają. Jeżeli przez swoje dzieciństwo graliście dużo na PC-tach, a pewnie większość z was właśnie tak robiła, to na pewno przyzwyczailiście się do sterowania myszką i klawiaturą, która to daje dużą precyzję działania, szczególnie właśnie w grach typu strzelanki i strategii. Generalnie na myszce i klawiaturze grało się do niedawna jeszcze niemal wyłącznie na PC, co prawda zdarzały się tam jakieś gry z obsługi myszki jeszcze na PlayStation 1, natomiast to na pewno była nisza. Do grania w gry na konsoli używa się oczywiście pada, który genialnie sprawdza się w grach typu RPG czy wyścigowych, ale znacznie mniej precyzyjne sterowanie stanowi już problem na przykład w strzelaninach, do których pad po prostu konstrukcyjnie średnio się nadaje. Poza tym zdarzały się nawet strzelanki, gdzie to sterowanie było do tego jeszcze obarczone jakimś input lagiem, bądź było po prostu wprost skopane, tak jak w premierowej wersji popularnego Killzone'a 2. Tam od początku było w tym temacie nie za wesoło i to sterowanie udało się dopiero naprawić po kilku aktualizacjach, ale do tego czasu mnóstwo osób po prostu sprawdzało w internecie, czy w tą grę da się zagrać na myszce. I nie da się. Chyba że skorzystało się z tak zwanego adaptera. Wielu ludziom po zobaczeniu właśnie takiego urządzenia zaświeciły się wtedy oczy. Wystarczyło takie niewielkie pudełko, często wielkości telefonu i już można było podłączyć myszkę do konsoli i dzięki takiemu rozwiązaniu mieliśmy jednocześnie dostęp do znakomitych strzelanin ekskluzywnych jak właśnie Killzone. Do tego odpaliśmy grę na konsoli, więc nie musieliśmy się martwić o wymagania sprzętowe i do tego wszystkiego graliśmy jeszcze na myszce, dzięki czemu mieliśmy wysoką precyzję sterowania dokładnie jak na kompie. Nic więc dziwnego, że takie adaptery cieszyły się sporą popularnością. Prawdziwy boom ich popularności przyszedł jednak wraz z 8. generacją konsol, gdzie w tym samym czasie rynek PC przez kopanie kryptowalut został totalnie zdestabilizowany. Nagle komponenty na komputerach, w szczególności właśnie karty graficzne, zaczęły po prostu kosztować majątek i gracze, którzy do tej pory zaprawę prowadzili niemal wyłącznie na PC-tach, zostali praktycznie zmuszeni do zakupu konsoli, żeby grać w ogóle w jakiejś przyzwoitej jakości. Przez te lata właśnie miliony klientów z PC przeszło na konsolę, gdzie wszystko im pasowało, ta grafika była całkiem w porządku, łatwość zakupu gier też była ok, niestety oprócz jednej rzeczy, sterowania. Rozumiecie, gracze, którzy całe życie grali na myszce i klawiaturze, nagle zderzali się z padem, który choć świetnie sprawdzał się właśnie w większości gier, to sterowanie nim kulało chociażby w strzelankach online czy strategiach, a te gatunki na PC akurat były popularne. Dziesiątki tysięcy osób wtedy zainwestowały właśnie w takie adaptery, pozwalające na grę na myszy na konsoli właśnie, głównie dlatego, że po prostu nie potrafiły dobrze grać na padzie. Ja osobiście w tym temacie wiem, co mówię, drodzy widzowie, bo ja byłem właśnie jedną z takich osób, która była zmuszona z tego PC-ta uciekać i długie miesiące zajęło mi przystosowanie się do kontrolerów na konsoli. Przyznaję też, że przez wiele miesięcy korzystałem właśnie z takiego adaptera w grach, dopóki nie nauczyłem się grać od nowa, tym razem na padzie, bo inaczej byłem po prostu rozjeżdżany i to nawet w grach singlowych. I bądź co bądź stosowanie takich właśnie urządzeń w strzelaninach multiplayer sprawia, że osoba z nich korzystająca ma większą precyzję celowania niż właśnie na padzie. Wiele osób wściekłych, że inni korzystają właśnie z takich urządzeń, szybko zaczęła się domagać ich wykrycia oraz zablokowania, co finalnie okazało się w ogóle niemożliwe. Żeby dowiedzieć się dlaczego, spójrzmy jak takie urządzenia w ogóle działają. Na początek może zobaczmy sobie jak działa tradycyjny kontroler sparowany z konsolą. Jeżeli używamy kontrolera, to możemy grać albo przewodowo przy użyciu kabla, albo też bezprzewodowo przy użyciu technologii Bluetooth czy tam jakiejś innej. W obu tych przypadkach po naciśnięciu przycisku bądź ruszeniu gałką kontrolera do konsoli wysyłane są sygnały zawierające dane, co użytkownik tak naprawdę nacisnął. Jak takie dane wyglądają? Na ogół to jest po prostu zbiór kilkudziesięciu liczb w różnych zakresach mówiących konsoli, o ile ruszyliśmy na przykład dany analog, czy też jak mocno wcisnęliśmy triggera. W przypadku pełnego wciśnięcia jest to głównie 255, jeżeli przytrzymamy go w połowie to będzie 127, a jeżeli puścimy go całkiem to kontroler wysyła sygnał 0, właśnie żeby powiadomić konsolę, że już tego triggera nie trzymamy.
Konsola odbiera te wszystkie dane z określoną prędkością. W przypadku PlayStation 4 jest to 250 Hz, czyli takie dane są wysyłane i odbierane maksymalnie 250 razy na sekundę. Następnie konsola składa je w całość i przekazuje do uruchomionej gry, która zgodnie z naszymi działaniami porusza np. bohaterem gry, czy też tam otwiera dziennik zadań. Teraz do konsoli na ogół nie podłączymy niczego, czego producent nam nie autoryzuje. Praktycznie wszystkie nowoczesne kontrolery do konsol posiadają takie specjalne klucze kryptograficzne, które pozwalają potwierdzić konsoli, że ma do czynienia z oryginalnym padem producenta. Bez kradzieży takiego klucza czy tam jego wycieku nie ma możliwości podłączenia jakiegokolwiek innego urządzenia udającego pada do konsoli, bo jeżeli ta nie otrzyma po prostu zaszyfrowanej odpowiedzi kluczem kryptograficznym, to albo całkowicie odmówi komunikacji, albo odłączy takie urządzenie po krótkiej chwili. No dobra, ale skoro nie można podłączyć żadnego nieoryginalnego urządzenia do konsoli, to jakim cudem takie adaptery do myszki w ogóle działają? Ano w bardzo sprytny sposób. Adapter tak naprawdę działa jako pośrednik w komunikacji pomiędzy konsolą a padem. To właśnie do adaptera podłącza się pada i dopiero adapter podłącza się do samej konsoli. Do tego oprogramowanie adaptera stara się jak najmniej ingerować w komunikację pomiędzy tymi dwoma urządzeniami i tylko minimalnie dodaje coś od siebie. Spójrzmy więc, jak działa właśnie komunikacja, ale tym razem z adapterem pomiędzy nimi. Jak powiedzieliśmy sobie na początku, każdy pad musi wysłać specjalnie podpisany kluczem kryptograficznym sygnał, żeby konsola pozwoliła mu prowadzić komunikację. I w tym przypadku oczywiście to robi. Wysyła ten sygnał, natomiast on trafia do pośrednika, czyli do adaptera. A adapter, jak mówiliśmy, stara się jak najmniej w ten proces ingerować, więc po prostu cały ten sygnał przepuszcza dalej do konsoli. Konsola w tym momencie odbiera ten sygnał prawdziwego pada i jest święcie przekonana, że dogaduje się właśnie z padem, nie mając pojęcia, że jest pomiędzy nimi jakiś pośrednik, który te dane przedkłada jednej i drugiej stronie. Odpowiada więc w jej mniemaniu kontrolerowi, że wszystko jest w porządku, co tak naprawdę odbiera adapter, czyli pośrednik, i dopiero potem przekazuje kontrolerowi. I po tym początkowym procesie zwanym właśnie autentykacją, wszystko będzie działało dokładnie w taki sam sposób jak i bez adaptera, tylko że pomiędzy nimi będzie po prostu pośrednik. Ponownie więc po naciśnięciu jakiegoś przycisku czy tam grzybka na kontrolerze, ten kontroler prześle dane dalej, tym razem będzie to akurat do adaptera, a adapter prześle te dane do konsoli. Dla jednego i drugiego urządzenia, czyli dla pada i dla konsoli, kompletnie nic się nie zmieniło, wszystko dalej działa normalnie, taki adapter jest więc w zasadzie kompletnie dla komunikacji tych dwóch urządzeń przezroczysty. No dobra, ale gdzie w tym wszystkim jest myszka i klawiatura? Otóż podłącza się je do adaptera, który jest wetknięty pomiędzy właśnie pada i konsolę, ale ten adapter nigdy nie przekaże prawdziwego sygnału myszki do konsoli, no bo przecież ona by szybko spytała o ten zaszyfrowany klucz i odmówiła komunikacji. Adapter w tym momencie robi coś innego. On pobiera sygnał z myszki, czyli ile się przesunęła, w jaką stronę się przesunęła, zresztą dokładnie tak jak robi to komputer, i sobie te dane gdzieś zapisuje. Następnie ten sygnał myszy konwertuje na pakiet danych, które by wysłał kontroler do konsoli, czyli konwertuje na przykład ruch myszką w lewo na ruch analoga w lewo, czy też naciśnięcie przycisku na klawiaturze na kliknięcie trójkąta na padzie. Jak już to zrobi, to wysyła ten przekonwertowany pakiet danych od siebie do konsoli. Zauważcie, że konsola po początkowym uwierzytelnieniu tym kluczem z prawdziwym padem jest ciągle święcie przekonana, że pakiet danych wysłał jej kontroler, a tymczasem zrobił to adapter i ten pakiet po prostu podrobił. Nawet jeśli konsola za chwilę poprosi znowu o podpisany kluczem sygnał, to adapter znowu poprosi o niego oryginalnego pada i jej odeśle. Konsola nigdy nie będzie zdawać sobie sprawy, że jest podłączone do niej jakieś inne urządzenie, czyli myszka i klawiatura. Jak widzicie, dzięki właśnie takiemu sprytnemu sposobowi działania nie jest możliwe wykrycie takiego urządzenia, bo konsola nie zdaje sobie nawet sprawy, że pomiędzy kontrolerem a nią jest ktoś jeszcze. Oczywiście można próbować robić jakieś kombinacje i tworzyć jakieś specjalne programy, które będą badały nasze ruchy w grze i decydowały, czy to jest myszka, czy nie, i na takie rozwiązanie zdecydował się chociażby Epic ze swoim Fortnite'em. Jak to działało? Gra po prostu sprawdzała, czy dane płynące z lewego analoga, czyli tego do poruszania się postacią, nie są skrajne. Prawdziwy gracz poruszając grzybkiem na analogu będzie wysyłał co chwilę płynne dane, czyli grzybek przesunięty o 20%, 25%, 30%, co chwilę 250 razy na sekundę. Natomiast poruszając się postacią na klawiaturze mamy tylko stan przycisku wciśnięty lub nie. Jeśli ktoś grał na klawiaturze i wcisnął W, to adapter podrabiał sygnał lewego analoga i natychmiast wysyłał pakiet danych albo 100%, albo 0, czyli maksymalny wychył gałki bądź też nie. I to rzeczywiście działało i Epic Games odtrąbił sukces, że udało im się skutecznie wykryć adaptery, no i rzeczywiście im się udało na 3 dni. Bo wtedy to właśnie najpopularniejszy adapter na rynku, czyli XSIM,
otrzymał aktualizację, która naśladowała na lewym grzybku płynny ruch i cały ten system wykrywania projektowany miesiącami w Fortnite nagle stał się bezużyteczny. Dużo później rękawice w tym temacie podjął też Ubisoft w swoim Rainbow Six Siege. Oni akurat dodali niby jakąś sztuczną inteligencję, która badała zachowania graczy. Po początkowych zachwytach szybko się jednak okazało, że ten ich system niestety błędnie oznaczył mnóstwo graczy korzystających z padów jako właśnie korzystających z myszki, co wywołało niemały skandal i po prostu wkurzyło mnóstwo osób. Czy więc da się to skutecznie wykryć? Nie. Nie ma i nigdy nie będzie skutecznego rozwiązania wykrywającego takie urządzenia jak właśnie adaptery, jeżeli sama konsola nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle jest ono podłączone. To jest po prostu niemożliwe technicznie, a takie niezbyt mądre półśrodki, jakie wprowadził Epic czy Ubisoft, bardziej tylko irytują graczy niż pomagają walczyć z adapterami w grach online. Okej, skoro już wiemy jak to działa, to możemy sprawdzić, czy jest to cheat. Aż niestety zbyt popularne na komputerach cheaty najczęściej pozwalają na automatyczne celowanie we wrogów, strzelanie przez ściany, bądź też widzenie innych graczy przez ściany właśnie. Gracz posiadający taki cheat może być kompletnym ziemniakiem, jeżeli chodzi o strzelanki, ale po jego uruchomieniu będzie po prostu wymiatał. Cheat może strzelać za niego, może pokazywać mu pozycję wrogów, w skrajnych przypadkach nawet uczynić go nieśmiertelnym. Na takim serwerze taki właśnie gracz posiadający cheata od zera staje się bogiem w zaledwie kilka sekund. I od razu wam powiem, że żaden adapter nigdy nie dawał i nie daje takiej możliwości jak popularne cheaty na PC, bo i po prostu by nie. Urządzenie to nie ma bowiem w ogóle dostępu do systemu konsoli ani samej gry, bo jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, jego jedynym zadaniem jest po prostu konwertowanie sygnału myszy na ten spada. Istnieją za to adaptery z obsługą tzw. makr, które to pozwalają w pewnym stopniu zniwelować chociażby odrzut danej broni w grze, albo czasem zachęcić grę do częstszego uruchomienia auto-aima na danym przeciwniku. To pierwsze oczywiście działa w bardzo prymitywny sposób, po prostu imitując opuszczenie prawej gałki pada po każdym naciśnięciu spustu broni. To drugie natomiast z auto-aimem to jest po prostu wysyłanie kilku takich pakietów danych różnych ruchów gałek raz po raz, które powodują, że w niektórych grach celownik nieco częściej przykleja się do wrogów, gdy na nich patrzymy. Wciąż jednak musimy w tych wrogów oczywiście sami wycelować i przede wszystkim do nich strzelić. Czy jest to więc jakieś wielkie ułatwienie w rozrywce? No nie za bardzo. Poza tym takie rozwiązania są niszowe i są po prostu gówniane. Ten pierwszy sposób przestaje działać po zmianie broni, no bo przecież każda broń ma inny odrzut, a ten drugi działa dobrze jedynie w paru grach, gdzie system celowania jest wprost zbugowany. Jak widać, te wszystkie niby super makra nie za wiele tak naprawdę dają. Tak, gracz na myszce ma większą precyzję celowania niż ten na padzie, ale nadal musi się orientować w grze, musi nadal sam wycelować i musi sam zastrzelić wroga. Nie ma tutaj mowy o żadnych jakichś automatycznych systemach strzelania przez ściany właśnie do wrogów, jak to jest na PC. Jeżeli ktoś nie jest co najmniej dobry w grach FPS, to taki adapter praktycznie w niczym mu nie pomoże, bo nie zrobi za niego nic konkretnego. Taki sprzęt pomoże praktycznie jedynie doświadczonemu graczowi, ale wciąż to sam gracz będzie musiał samodzielnie celować i samodzielnie strzelać. Będzie mu się celował łatwiej, ale czy to zrobi z niego automatycznie killera? No nie, jeżeli on sam nie potrafi grać. Skąd więc w ogóle wziął się pomysł, że adaptery do myszek to jakieś w ogóle straszne cheaty i dzięki nim można wymiatać w każdej grze? Ano niestety z clickbaitów, drodzy widzowie. Z jakichś debilnych wideo, których jest niestety mnóstwo na necie, gdzie ich autorzy wprost opowiadają o super giga cheatach z tych adapterów, które zmieniły ich w masakratorów. Na niektórych wideo twierdzili wręcz, że pozwalają widzieć przez ściany albo automatycznie strzelać do wrogów, a jak dobrze wiemy, jedyne co ten adapter potrafi to po prostu wysyłać dane o wychyle gałek i naciskaniu przycisków do konsoli, którą po prostu robi w balona, że jest padem. Taki adapter oczywiście nie pozwoli strzelać do przeciwników automatycznie, bo on nie ma pojęcia, gdzie oni są. Nie wie nawet jaka gra jest odpalona na konsoli, jeżeli mu tego nie powiecie. Czy jest to więc cheat jaki znamy z PC? Absolutnie nie. Czy jest to natomiast pewnego rodzaju ułatwienie w rozrywce? Tak, ale jedynie do pewnego stopnia i to tylko dla doświadczonych graczy z PC, którzy umieją dobrze grać na myszkach. Zauważcie, że z tymi adapterami to jest w zasadzie dokładnie taka sama sytuacja jak z kierownicą do gier wyścigowych. Jeżeli gramy w grę wyścigową na padzie i dołączy do nas kolega grający na kierownicy, to jeśli naprawdę umie się ścigać, no to będzie mu się grało łatwiej, będzie mu się grało oczywiście lepiej. Ale jeżeli nie umie się ścigać, no to po prostu skopiemy mu dupę na tym padzie. Czy w takim razie właśnie w grach wyścigowych kierownicy to też są cheaty? No raczej nie. Poza tym, nie wiem czy zauważyliście, ale coraz więcej gier na konsolach zaczęło oferować po prostu obsługę myszki.
Tak po prostu bez żadnych adapterów, jakichś kombinacji z jakimiś pakietami, po prostu podłącza się myszkę do konsoli i się gra. Jakąkolwiek myszkę, taką prosto z kompa, obsługę ma chociażby często ogrywany przeze mnie War Thunder, właśnie którego gram na myszce, czy najnowsze Call of Duty albo Halo Infinite. Tego rodzaju urządzenia znacznie straciły więc na znaczeniu, a wraz z coraz większym upowszechnianiem się obsługi myszy na konsoli w końcu całkiem znikną, bo nie będą po prostu w ogóle potrzebne. Jeżeli sami twórcy wprowadzają więc oficjalną obsługę myszy do swoich gier, to czy tym właśnie krokiem nie przyznają, że adaptery pozwalające na granie na tych myszach nigdy cheatami nie były? Zastanówcie się nad tym, drodzy widzowie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie materiału. Jeżeli on się Wam spodobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Zapraszam Was także na nasz facebookowy profil Lupy Godlike'a, gdzie będę organizował eventy, konkursy oraz także do zadawania pytań w komentarzach, na które tradycyjnie zawsze odpowiadam. Pozdrawiam i trzymajcie się.